Czy można zrozumieć umysł mordercy? Nie mam zielonego pojęcia, ale dziś spróbujemy trochę pogrzebać w tym błotku i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przejdźmy więc do ostatniego odcinka z serii o rzeźniku z Nowokuźniecka, do jego analizy, ale nie tylko. Przyjrzymy się również innym postaciom tego dramatu. Zapewne nie odpowiem na wszystkie pytania, ale może wy coś z tego wyciągniecie i podzielicie się swoimi przemyśleniami. Tu Agata i zbrodnia, a to historia kryminalna tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Okej, zaczynamy. Jak zwykle na początku witam Was bardzo serdecznie i zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, polubienia tego filmu, udostępnienia go, skomentowania i wszystko, co tylko możliwe, żeby tylko mi pomóc. Kochani, będę bardzo wdzięczna również, jeżeli wesprzecie mój kanał, to zawsze bardzo mi pomaga oraz daje mi kopa do pracy. Oraz możecie zasubskrybować mój kanał na Spotify, ci, którzy mnie na Spotify słuchają, oraz możecie postawić mi kawę. Link do zbiórki znajdziecie w opisie. A teraz zaczynajmy. Nie będę streszczała Wam poprzednich dwóch odcinków. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście wrócili, kto jeszcze nie wysłuchał tych poprzednich odcinków i sprawdzili, o czym one były. Natomiast my dzisiejszy odcinek zaczynamy od momentu, kiedy zakończyło się przesłuchanie Saszy oraz miał rozpocząć się proces. Każdy wiedział, że będzie to bardzo ciężki i długi proces, choć liczono na to, że i jednak Spiesivciew po prostu przyzna się do wszystkiego jeszcze raz i będzie po ptokach. Ale oczywiście on wszystkiego się wyparł, więc rozpoczęto drogę przez to błoto. Siedział w więzieniu już od roku. W międzyczasie nie tylko składał zeznania, o których było w poprzednim odcinku, ale przede wszystkim przechodził bardzo długie i szczegółowe badania psychiatryczne. Trzeba było zajrzeć do mózgu tego typa i przede wszystkim sprawdzić, czy proces może się odbyć. Co do diagnozy, to pogadamy o tym później. Ale na razie kwestia podstawowa pod względem procesowym. Czy był poczytalny podczas popełnienia tych wszystkich czynów? Odpowiedź brzmiała nie. I dupa. Wszyscy byli przekonani, że odpowie za swoje zbrodnie, a tu wszystko skończyło się zanim się zaczęło. Został wysłany do Instytutu imienia Serbskiego w Moskwie i tam spędził kilka miesięcy, podczas których był przebadany wzdłuż i wszerz. Krótka diagnoza? Całkowita niepoczytalność w wyniku schizofrenii paranoidalnej w połączeniu z ciężkim sadyzmem i zaburzeniami osobowości. Rozmontujmy to trochę bardziej. Sam Spiesivciew nigdy nie widział niczego złego w tym, co robił, choć niejednokrotnie powtarzał, że w sumie sam był ciekaw, dlaczego porywał, torturował i zjadał swoje ofiary. Zaoferował nawet swój mózg do badania, w sensie po jego śmierci, żeby ktoś go zabrał i może znalazł odpowiedzi na wszystkie pytania, bo on sam ich nie zna. Ale tak szczerze to nie uważał, że jego czyny były czymś złym. Jak sam mawiał, inni frajerzy gimnastykowali się nad zdobyciem dziewczyny, a on miał to, co chciał, bo brał, co chciał. Naturalnie coraz wracał do swoich wywodów na temat wielkiego sprzątania ulic Nowokuźniecka. Zgodnie z tym, co mówił, uważał, że młode dziewczyny odpowiedzialne były za roznoszenie chorób wenerycznych, bo faceci ich pożądali i brali do łóżka bez zastanowienia. I nie, to nie oni byli winni, że chcieli się zabawić. W końcu od tego te dziewczyny były. Sasza usprawiedliwiał swoje tezy tym, że dziewczynki ubierały się jak rozpustnice, więc same się o to prosiły. Ukochany argument z dupy. Ale że były brudne, to podawały syfa dalej i tak się kręciło. Tylko że w drugim zdaniu w sumie zaprzeczał sam sobie, co również było bardzo charakterystyczne dla Saszy. Bo mówił o tym, że wybierał sobie najładniejsze i nietknięte dziewczynki. Uczył je, jak sprawić mu przyjemności. Twierdził, że na pewno wyśmienicie się z nim bawiły, ale z drugiej strony mówił, że nie sprawiał im bólu podczas seksu i nie obchodziło go to, czy jest im dobrze. Pomieszanie z poplątaniem, ale kopę w bani to on miał potężną. Czyli sąd nie mógł postąpić inaczej, tylko skierować go na przymusowe leczenie do Wołgogrodzkiej Kliniki Psychiatrycznej we wsi Dworjańskoje.
Nie określono czasu, jaki ma tam spędzić. W sumie w praktyce oznaczało to dożywocie w takim zakładzie. I teoretycznie można było spać spokojnie, ale to nie był koniec batalii sądowej w tej sprawie. Ze względu na fakt, że podejrzewany był o znacznie więcej zbrodni, a zdołano mu udowodnić początkowo tylko 4, należało wznowić sprawę, jak tylko udało się zdobyć kolejne dowody. W pierwszej fazie procesu nie było wystarczających środków na bardzo kosztowne jeszcze wtedy badania DNA, więc zaprzestano kolejnych. Uznano, że jego zeznania oraz potwierdzone 4 ofiary są wystarczające do uzyskania wyroku skazującego. Ale opinia publiczna oraz rodziny ofiar nie chciały dać za wygraną. Myślę, że zdecydowanie przyczyniło się do tego głośne nagranie z przesłuchania Olgi Galcewej, które zostało opublikowane. To naprawdę zdruzgotało ludzi. Dlatego wznowiono czynności procesowe w 2016 roku, podczas których zidentyfikowano kolejnych kilka ofiar, a ostatecznie w 2024 potwierdzono, że zamordował 15 osób, a sąd podtrzymał decyzję o jego pobycie w zakładzie. Czy to koniec? Ciężko stwierdzić, może jeszcze będzie kolejny zryw, ale na ten moment nie ma o tym żadnych wiadomości, że planuje się powrót do sprawy. Ludmiła Jakowlewna Spiesiwcewa również poniosła karę. Sąd skazał ją na 13 lat więzienia. Została uznana za winną współudziału w 3 morderstwach. Siostra Saszy, Nadzieżda Spiesiwciewna, została uniewinniona, chociaż była obecna w mieszkaniu, gdy jej brat brutalnie mordował dziewczyny. A pamiętacie jeszcze ojca Saszy, Mikołaja? Tak, ten karaluch nadal żył w 1996 roku. Istnieje rzadki niemiecki film telewizyjny o Spiesivciewie i jest tam jeden fragment, który dotyczył jego ojca. Widać na nim brodatego starca w gumowych butach, sięgających do kolan, z papierosem w ustach. Powiedział, że nie chce słyszeć nic o swojej byłej rodzinie, nie chce rozmawiać z dziennikarzami ani udzielać jakichkolwiek komentarzy. Najprawdopodobniej słyszał o tym, co zrobił jego syn, ale kompletnie nie poczuwał się do żadnej odpowiedzialności za swój wkład w to piekło. No dobra. Aleksandr Spiesiwciew został wyeliminowany, ale nadal w powietrzu wisiało pytanie, dlaczego? Ludzie dążą do zrozumienia, żeby jakoś uporać się z tym, czego doświadczyli. I w tym przypadku nie było inaczej, bo po takiej dawce flaków, krwi i śmierci trzeba było to jakoś ogarnąć, żeby zostawić wszystko za sobą i już do tego nie wracać. Dlatego sprawa rzeźnika z Nowokuźniecka była ciągle analizowana. Nie mówię tu o osobach takich jak ja, które są jak ciekawskie kotki i zgłębiają temat, ale o specjalistach, którzy głęboko analizowali jego przypadek. Powstało wiele opracowań na ten temat, studiów przypadku, które są bardzo istotne pod kątem analizowania podobnych przypadków. Jednym z najbardziej znanych specjalistów zajmujących się Aleksandrem Spiesiwciewem jest Juri Mironowicz Antonian, bardzo znany rosyjski prawnik i profesor kryminologii ormiańskiego pochodzenia. Jest on uznawany za jednego z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie psychologii kryminalnej i profilowania sprawców przestępstw w Europie Wschodniej. Taki rosyjski mindhunter. Jego analiza była bardzo dokładna. I nie mówię, że to sprawi, że możemy zrozumieć, dlaczego do tego wszystkiego doszło, ale myślę, że zaspokaja ona najzwyklejszą ludzką ciekawość, przynajmniej moją. Zgodnie z jego analizą, centrum wszystkiego był bez zaskoczeń. Sasza i jego osobowość. Sklasyfikował go jako przestępcę o charakterze seksualnym, co według Antoniana jest szczególną kategorią przestępców. A co łączy według profesora tych ludzi? Przede wszystkim to, że są niezwykle wrażliwi na wszelkie zniewagi i przykrości, które są im osobiście wyrządzane. Są skrajnie zranieni, ale nie absolutnie niewrażliwi na cierpienie i mękę innych. To odróżnia ich nawet od morderców. Generalnie wiele morderstw dokonuje się pod wpływem chwili, w gwałtownym uniesieniu, ulotnej sytuacji, która jest naładowana emocjonalnie. Decyzja jest często podejmowana w odpowiedzi na obelgi, upokorzenia i tam podobne. Natomiast maniacy seksualni działają powoli, czasem metodycznie. Myślą z wyprzedzeniem o tym, co zrobią, planują swoje działania.
przygotowują się do nich i zacierają ślady. A to, co jest równie ważne i bardzo charakterystyczne, to fakt, że większość z nich jest nieudolna seksualnie. Na przykład Chikatilo był impotentem w życiu codziennym, a Gołowkin w czasie, kiedy mordował albo przynajmniej zaczynał, był dziewicą czy prawiczkiem, jak to tam się mówi. Więc na zewnątrz byli obiektywnie normalnymi mężczyznami, ale wewnątrz czuli się słabi. Jak nasz Saszka, który miał niesamowicie niską samoocenę. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o ogólną charakterystykę. Tylko że sprawa Spiesivciewa różniła się od większości, ponieważ przede wszystkim Sasza nie działał sam, a sprawców było trzech. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę orzeczenia sądu i wyroków. Patrzymy na to z czysto psychologicznego punktu widzenia. Taka sytuacja jest wyjątkowo rzadko spotykana. Mamy syna, któremu pomagała matka i siostra. Sam Spiesivciew idealnie pasuje do opisu zabójcy seksualnego. Był nieudacznikiem seksualnym, samotnikiem, ale sprawiał wrażenia, że to wyobcowanie wcale nie sprawiało mu radości czy przyjemności. W wynaturzony sposób szukał towarzystwa. Prawdopodobnie wynikało to z faktu, że stał się taki nie na własne życzenie. Przecież jego rodzina była totalnymi odludkami, całkowicie zamkniętymi na świat i na innych ludzi. Był niedostosowany, a to pociągało za sobą lawinę zdarzeń. Spiesivciew całe życie czuł się upokorzony. Czuł, że został potraktowany niesprawiedliwie, chociaż nie potrafił odpowiedzieć, kto go oszukał, kto go obraził. Dlatego popełniał przestępstwa. Chciał ukarać odpowiedzialnych za jego niepowodzenia i każdy, nieważne kto to był, musiał taką karę ponieść. Ale większość jego motywów kręciła się wokół zaspokojenia seksualnego. Zgodnie z diagnozą, jaką postawiono podczas licznych badań psychiatrycznych, uznano, że miał szereg zaburzeń, w tym erekcji. O ile dobrze zrozumiałam, był impotentem i nie mógł utrzymywać normalnych stosunków seksualnych z kobietami. Jeden z jego pierwszych romansów z Żenią Guselnikową zakończył się katastrofą. Niby wszystko wyglądało, jakby było idealnie, a tu zakończenie z przytupem. Specjaliści podejrzewają, że kiedy mieli pozbyć się swoich wianuszków, konar nie zapłonął i to sprawiło, że Sasza się wkurzył i spuścił w ciry Żeni. Bo przecież w sumie jego wybuch i atak na nią, który zakończył się jej pobytem w szpitalu, pojawiły się nagle i bez ostrzeżenia. On się do tego nie odniósł, ale taka wersja jest bardzo prawdopodobna. Później stała się jego pierwszą ofiarą i jak u wielu innych maniaków seksualnych, obwiniał on swoją ofiarę za swoje niepowodzenie. Ale dynamika między nim a jego matką i siostrą była zupełnie inna. Jako mężczyzna nienawidzący kobiet, o dziwo nie krzywdził tych dwóch w standardowy dla siebie sposób, choć widać w nim nienawiść i brak szacunku, zwłaszcza podczas jego konfrontacji z prokuratorem, czyli w czasie, kiedy razem z Ludmiłą składał wyjaśnienia. Nie miał za grosz ciepłych uczuć do matki. Jego język ciała i słowa wskazywały, że obwiniał matkę za wszystko, co złe w jego życiu. Według niego była odpowiedzialna za wszystkie jego nieszczęścia. Nic, co ona dla niego robiła, całe życie nie zmieniło jego wizji na świat i na kobiety, a ona była tylko babą, może nie była dla niego obiektem seksualnym, podobnie jak Nadia, ale i takich nie szanował. Nawet ich w sumie nie lubił, czemu dał niejednokrotnie wyraz. I tu powstaje główne pytanie. Dlaczego cała rodzina brała udział w przestępstwach, a nie tylko on? Nie ma informacji na temat motywów Nadzieżdy. Nigdy nie wypowiedziała się w tej kwestii, ani nie przeprowadzono z nią żadnych badań psychiatrycznych, więc jedyne co można ewentualnie omówić to udział Ludmiły. Założenie jest takie, że matka pomagała Saszy przez cały czas i była we wszystko wtajemniczona od samego początku. Kierowało nią poczucie winy wobec syna. Nieświadomie czuła lub przewidywała, że te nieszczęścia, które przytrafiły się jej synowi w dzieciństwie, a które doprowadziły nawet do jego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, są z nią powiązane. Pomagała mu więc na wszelkie możliwe sposoby. Czuła, że jest odpowiedzialna za wszystko. Po rozstaniu z mężem była jedyną osobą, która mogła zaopiekować się dziećmi i starała się im to wynagrodzić na wszystkie możliwe sposoby.
Dzieci były małe. Nie mogła zapewnić im tyle, ile chciała, plus trauma, jaką zgotował im Mikołaj. Dlatego zamknęła się na świat zewnętrzny. Ta rodzina żyła w całkowitej izolacji od świata, jeszcze przed popełnieniem przestępstw i wszystko tam kipiało. Ta izolacja bardzo ich do siebie zbliżyła. Cały świat leżał poza granicami ich rodziny. Ludmiłę napędzało poczucie winy, a Aleksandra roszczeniowość i niska samoocena. Kolejną ważną kwestią było to, że kradli. W sensie Sasza kradł jako nastolatek, a Ludmiła o tym wiedziała i nie reagowała. Mieli wspólną tajemnicę, która ich łączyła. To coraz mocniej zacieśniało między nimi nić porozumienia, gdzie w bardzo destrukcyjny sposób byli zależni od siebie. Dość ciekawe było również to, że u Spiesivciewa stwierdzono pewnego rodzaju niedorozwój, no może bardziej takie lekkie opóźnienie. Niestety nie znalazłam jasnej odpowiedzi, ale tłumaczenie z języka rosyjskiego też nie rozwiało moich wątpliwości, ale wiele wskazywało, że posiadał pewnego rodzaju niedostatki intelektualne. Było to bardzo widoczne podczas przesłuchania prokuratorskiego, podczas którego wielokrotnie Sasza nie rozumiał pytań, jakie były mu zadawane. Nie odpowiadał zupełnie bądź mówił nie na temat. Początkowo brano to za jego próbę wkurzenia wszystkich zebranych, ale z czasem domyślono się, że nie czaił bazy najzwyczajniej w świecie. Więc później zadawano mu bardzo krótkie i proste pytania. Podobnie zachowywała się Ludmiła, więc może upośledzenie było obecne w tej rodzinie pokoleniowo. Ciężko stwierdzić, ale mogło mieć to wpływ na jego postępowanie. Istnieje bowiem potwierdzona korelacja między przestępczością a ilorazem inteligencji. Teoria samokontroli, często nazywana ogólną teorią przestępczości, opracowana przez Michaela Gottfredsona i Travisa Hirschiego w 1990 roku, stawia tezę, że główną przyczyną zaburzeń przestępczych jest niskie poczucie samokontroli. W tym ujęciu iloraz inteligencji nie jest bezpośrednim źródłem przestępczości, lecz czynnikiem powiązanym z tą samą cechą bazową, czyli umiejętnością planowania i powstrzymywania impulsów. Gottfredson i Hirschi zauważyli, że osoby o niskiej samokontroli oraz osoby z niższym IQ wykazują bardzo podobne wzorce zachowań. Po pierwsze, są zorientowane na tu i teraz. Osoby o niskiej samokontroli szukają natychmiastowej gratyfikacji i nie wybiegają myślą w przyszłość. Niższe IQ ogranicza zdolność do długoterminowego przewidywania konsekwencji, np. kary więzienia czy utraty reputacji. Po drugie, niska tolerancja na frustrację. Problem z rozwiązywaniem złożonych zadań, zarówno intelektualnych, jak i życiowych, prowadzi do szybkiego wybuchu agresji lub sięgania po proste, impulsywne rozwiązania, w tym przemoc. Po trzecie, brak orientacji na długofalowe cele. Zarówno niska samokontrola, jak i trudności w nauce z powodu niższego IQ utrudniają osiąganie sukcesów w edukacji i pracy, co zwiększa pokusę sięgania po nielegalne skróty. Teoria wykazuje, że kluczowe dla rozwoju samokontroli jest wczesne dzieciństwo, tak do około 8-10 roku życia oraz postawy rodziców. Samokontrola kształtuje się wtedy, gdy opiekunowie monitorują zachowanie dziecka, zauważają zachowania nieprawidłowe lub agresywne oraz konsekwentnie i właściwie na nie reagują, na przykład karcą lub korygują je. Jeśli ten proces zawiedzie, poziom samokontroli utrwala się i pozostaje względnie stały przez resztę życia. Wedle tej teorii wysokie IQ może ułatwić naukową i zawodową ścieżkę, ale sama wysoka inteligencja nie powstrzyma człowieka przed przestępstwem, jeśli w dzieciństwie nie kształcił on samokontroli. Przestępstwa z użyciem przemocy są z reguły impulsywne, słabo zaplanowane i przynoszą znikome korzyści długofalowe. Teoria Gottfredsona i Hirschiego doskonale tłumaczy, dlaczego dochodzi do brutalnych czynów. Są one podręcznikowym przejawem skrajnego braku samokontroli w danej chwili, gdzie poziom IQ schodzi na dalszy plan. Czy Spies Sivciew wpisywał się w tę teorię? Zdecydowanie tak.
Jak wspomniałam, wykazywał się małym zrozumieniem tego, co do niego się mówi. Używał bardzo prostego języka, w szkole zawrotnej kariery też nie zrobił, więc coś tam mu pod kopułą nie stykało. A to mogło mieć, zgodnie z teorią, wpływ na jego zdrowie i zachowanie. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, która była w sumie dość istotna, ale w trakcie procesu i omawiania sprawy jest trochę pomijana. Ale psychiatrzy spróbowali jej nadać jednak większą wagę. Mianowicie chodzi o chłopców, których de facto również mordował. On sam wypowiadał się głównie na temat dziewcząt. Cały świat również się na tym zafiksował. Też wspominając tylko o seksualnych morderstwach Spiecівцева, ale nie można zapomnieć też, że chłopcy mieli nieszczęście stanąć na jego drodze. Mówił o tym sam Sasza, choć w toku przesłuchań zaprzestał powracania do tego tematu. Dowody również potwierdzają, że było kilka ofiar płci męskiej. Dlaczego więc mordował również chłopców? Zgodnie z interpretacją psychiatrów oraz słów profesora Antoniana, te zabójstwa symbolizowało jego wypisanie się z tego świata. Wiecie, o co mi chodzi. Za każdym razem, kiedy odbierał życie jakiemuś chłopcu, to tak jakby sam siebie zabijał. Było to spowodowane jego tragicznym dzieciństwem i faktem, że nie poradził sobie ze swoimi traumami i w taki sposób wyrywał z siebie właśnie te traumy. Nie wiem, co o tym myśleć. Mam wrażenie, że to mocno naciągane, ale ekspertem nie jestem. Może i tak było. Mądre głowy tak to zinterpretowały, to tak wam przekazuję. Natomiast co do kanibalizmu, to już za mocno się nie wypowiedzieli. Ale to akurat byłoby ciekawe. Ale wydaje mi się, i to jest moja interpretacja, że to był wyraz ostatecznej kontroli i posiadania. A przecież to nim kierowało kontrola. Więc jak inaczej zakończyć niż posiąść swoją ofiarę w pełni, ale to już zostawiam jako pytanie otwarte. Jak wy myślicie? Po procesie nadeszły lata 2000. Nowokuźnieck, podobnie jak wiele miast w kraju, zaczął być zalewany nowymi inwestycjami, centrami handlowymi. Ludzie się zmienili, czasy się zmieniły, ale mieszkanie numer 357 w budynku numer 53 przy Prospekcie Pionierskim nie. Stęchły zapach zwłok wniknął w meble, a zaschnięte krople krwi już wyblakły. Ale sąsiedzi nigdy nie zapomnieli tego, co się tam wydarzyło. A co się stało z głównymi postaciami tego spektaklu? Ludmiła Spiesivciewa została zwolniona z więzienia w 2008 roku i zamieszkała z córką w pobliżu miasta Osinik w obwodzie kemerowskim. Co ciekawe, w 2013 roku zostały zauważone przy wejściu do budynku przy Prospekcie Pionierskim 53. Spiesivciewa przyjechała odebrać rzeczy z mieszkania. Choć nie wiem, co tam jeszcze mogło być, co mogłoby jej być potrzebne. Ludmiła Jakowlewna jest już teraz w podeszłym wieku. Do 2013 roku mieszkanie Spiesivciewa było zamknięte na klucz, ale potem jak kobiety zabrały stamtąd resztę swoich rzeczy, pozostawiły je otwarte i teraz każdy może tam wejść, jeśli tylko chce. YouTube jest pełen filmów z różnych lat, na których ludzie urządzają urbex w tym przygnębiającym miejscu. Chodzą po zagraconych pokojach i pokazują im, co zostało z męki tych wszystkich dzieci. Na nagraniach nadal widać ślady zaschniętej krwi. I choć to jest uciążliwe, ludzie odpowiedzialni za to mieszkanie przestali z tym walczyć, bo to nie ma najmniejszego sensu. Sam Aleksandr Spiesivciew nadal przebywa w szpitalu psychiatrycznym w obwodzie wołgogradzkim. Jest to jeden z największych zakładów dla morderców, złodziei i innych przestępców, którzy zostali uznani za niepoczytalnych w momencie popełnienia przestępstwa. W sieci można znaleźć kilka informacji na temat tego miejsca. Między innymi, że placówka oferuje dobre jedzenie, lokalne koncerty i wydarzenia, w których uczestniczą sami pacjenci. Zespoły muzyczne i teatralne. Jest tego mnóstwo. Każdy otrzymuje nawet kieszonkowe na swoje potrzeby. Zajmują się działalnością twórczą i rękodziełem, które sprzedają na lokalnych targach i w niektórych sklepach. To miejsce nie jest w żadnym wypadku więzieniem, a placówką leczniczą. Każdy jest tam pacjentem i przechodzi terapię.
Leczenie trwa średnio około 3-4 lata, ale choć przypadek z Piesowciewa jest pod wieloma względami inny niż pozostałe, nie ma dla niego jakichś specjalnych warunków i jest traktowany dokładnie tak samo jak pozostali pacjenci. Więc koniec końców po tym całym złu, które wyrządził, skończył nie najgorzej. Choć raczej nigdy nie opuścił murów zakładu. Ale czy to dla niego coś złego? Całe życie przecież był izolowany, więc to w sumie żadna kara. Ma wszystko podstawione pod ryj, jak kiedyś. Telewizja, dach nad głową. Czy tylko mi to brzmi, jakby po prostu zmienił adres zamieszkania i nic się w jego życiu za bardzo nie zmieniło? No może tylko, że dieta inna i nie ma pod ręką małych dziewczynek do gwałcenia i mordowania. Jak już wspomniałam, w 2024 roku sprawa z Piesowciewa nabrała nowego rozpędu. Biegli i kryminalistycy potwierdzili 11 kolejnych ofiar maniaka. Znaleziono ich szczątki, ale nie zidentyfikowano ich. Łącznie było ich teraz 15. Teraz podjęto próbę identyfikacji wszystkich nowych szczątków, a z pomocą najnowszych technik badania DNA bardzo możliwe, że to kiedyś się uda i poznamy wszystkie nazwiska ofiar z Piesowciewa. Do tej pory przeprowadzono ponad 300 badań porównawczych, ale jeszcze nie opublikowano żadnych nowych informacji. Badania odbywają się w Biurze Ekspertyz Sądowo-Medycznych obwodu kemerowskiego. Śledczym udało się również znaleźć żyjącą ofiarę z Piesowciewa, choć o tym wątku było raczej cicho. Do jego porwania doszło latem 1996 roku. Zgodnie ze słowami chłopca, uciekł on z domu, ponieważ jego rodzice nadużywali alkoholu i nie czuł się tam bezpiecznie. Siedział na klatce schodowej bez celu, kiedy podszedł do niego mężczyzna z wąsem i powiedział, że mu pomoże. Da mu jeść i się nim zaopiekuje. Chłopiec się zgodził i poszedł z nim z własnej woli. Pojechali więc windą na najwyższe piętro i według ofiary po wejściu do mieszkania od razu zauważył, że było tam więcej dzieciaków. Ale zanim zdążył o cokolwiek zapytać, mężczyzna zaatakował. Później nastąpiło piekło. Tortury nie miały końca. Nie tylko był bity, ale również głodzony. Mężczyzna nie dawał mu również spać. Chłopiec cudem uciekł, choć nie znalazłam informacji, w jakich okolicznościach to się stało, ale przeżył. Nie zgłosił jednak zdarzenia milicji, ponieważ obawiał się, że nikt mu nie uwierzy. Strasznie smutny, bo został sam z tym wszystkim. Kiedy sprawa eksplodowała, nie miał za bardzo możliwości dostać się do odpowiednich osób. Sprawa wypłynęła dopiero w 2016 roku, gdy wznowiono śledztwo pod kątem nowych ofiar. Przy okazji ponownych czynności prawnych w 2024 roku do śledczych zgłosiła się również córka jednej z ofiar z Piesowciewa, która wniosła przeciwko niemu pozew o odszkodowanie za szkody moralne. Spiesivciew zabił jej matkę, kiedy dziewczynka miała zaledwie rok. Uważa, że kanibal był w pełni świadomy swoich czynów i jedynie udaje chorobę psychiczną. Co dalej z tym pozwem, niestety nie wiem, ale to również ważna informacja, potwierdzająca, że na swoje ofiary wybierał nie tylko dzieci. Zajmijmy się więc analizą osób, które tworzyły to piekło. Rodzina z Piesowciewów wydawała się na pozór funkcjonować w społeczeństwie. Niby była obecna, wchodzili w interakcje z otaczającym ją światem, choć tworzyła własną urojeniową koncepcję rzeczywistości, w której wszyscy wokół są wrogami. A taki sposób myślenia wpływał na każdy aspekt życia tej rodziny. Sam fakt, że kobiety w tej rodzinie chodziły do pracy, świadczył o tym, że w pewnym sensie byli zsocjalizowani, ale i tak potrafili doskonale ukrywać swoją drugą mroczną stronę. Przede wszystkim siostra z Piecivciewa, Nadzieżda, była dość dobrze zintegrowana z ludźmi w jej otoczeniu. Odnosiła sukcesy w pracy i w życiu prywatnym, choć sposób, w jaki zdobywała punkty, można uznać za dość kontrowersyjny. Więc jak to możliwe, że brała udział w tym wszystkim? Jako osoba, która teoretycznie najluźniej związana była z tym wszystkim. Przecież w każdej chwili mogła powiedzieć nie, odwrócić się i kompletnie odciąć się od tego szaleństwa. Ona miała swoje życie, jakie by nie było, a mimo wszystko trzymała ją jakaś niewidzialna nić, której przeciąć nie mogła. Może i nie wynosiła ciał z matką, ale była świadkiem potworności, jakie tam zachodziły, a jej pozycja w świecie prawniczym pozwoliła przecież na wspomaganie działalności brata w inny sposób.
Z pełną premedytacją sądowała przecież śledztwa w sprawie maniaka i dawała wskazówki, jak uniknąć złapania. To jest również złe, tak samo jak mordowanie, bo dawała tym samym czas bratu na kolejne obrzydliwe rzeczy. Jak to można wytłumaczyć? To nie jest krycie braciaka, który zbił szybę u sąsiadki. To jest potwór przez wielkie P. Flaki walały się po całym mieszkaniu. I to nie było przez to, że ktoś dostał z liścia. Tam była rzeźnia, nie do pomyślenia. A ona dokładała swoje do tego, żeby męka tych dzieci trwała dłużej. Ale z drugiej strony, jak miała inaczej postąpić, skoro całe życie była wychowywana wręcz w sekciarski sposób przez matkę, która ryła im beret, że cały świat jest przeciwko nim. A Sasza jest jak jakiś mesjasz i trzeba go chronić za wszelką cenę. Dodatkowo, Ludmiła, pomimo swojego początku w nieszczęśliwym małżeństwie, była tak naprawdę despotyczną kobietą, która podporządkowała sobie córkę w pełni i wmawiała jej, że krycie potworka Saszy jest jej świętym obowiązkiem. Dodatkowo Nadia bała się brata. Był skrajnym, nieprzewidywalnym sadystą, a sprzeciwienie się mu wiązało się z karą i to zazwyczaj bardzo surową. I wiem, że pewnie podniosą się głosy, że wcale nie musiała tam przecież chodzić. Ale więzy w rodzinach opartych na przemocy są bardzo ciężkie do zerwania. Zwłaszcza jeśli od dziecka było się ofiarą tej przemocy. Człowiek nie zna innego życia, a ciągnie nas do tego, co wydaje nam się bezpieczne, nawet jeśli nie jest to dla nas dobre. Nie bez powodu mówi się, że lepszy diabeł, którego znamy, niż nowy, czy jakoś tak. No a wisienką na torcie było to, że jeśli wychowywano cię w środowisku pełnym przemocy, ona powszechnieje. Niestety, ale pokłady empatii stają się naprawdę niskie, więc zapewne cierpienie ofiar przetrzymywanych w mieszkaniu 357 nie wzbudzało w niej żadnej reakcji emocjonalnej. Choć może to wyglądało, że Nadia szybko zeszła z radaru śledczych, wcale tak nie było. Była przecież aresztowana, a później przesłuchana, tylko że w kontekście całej zbrodni i czynów Saszy zeszła ona trochę w cień i była tylko tłem dla sprawy. A z czasem przestano o niej wspominać w materiałach poświęconych tej sprawie. Dlatego sporo osób nawet nie wiedziało, że Aleksandr miał siostrę, która brała w tym wszystkim udział. I tak, przyznaję się bez bicia, że ja byłam jedną z nich. A myślałam, że znam tą sprawę, bo obejrzałam Kryminalną Rosję albo wysłuchałam kilka podcastów. Ale nic to, naprawiamy to teraz. Ale co z badaniami Nadii? W przeciwieństwie do Aleksandra, u którego zdiagnozowano ciężką schizofrenię i uznano go za niepoczytalnego, Nadia została uznana za w pełni poczytalną, choć jej badania były naprawdę krótkie i pobieżne. Psychiatrzy podkreślali, że Nadia doskonale rozumiała, iż jej brat dokonuje morderstw i tortur oraz wiedziała, że czyn ten jest zbrodnią i złem. Nie działała pod wpływem urojeń ani omamów. Biegli zdiagnozowali u niej cech osobowości zależnej, głęboko zdemoralizowanej, ale bez cech psychozy. Pomagała bratu z wygodnictwa, strachu i wyuczonej uległości wobec matki, a nie z powodu choroby psychicznej. Nadia uniknęła surowego wyroku za same zabójstwa, głównie z przyczyn formalno-dowodowych. Trudno było jednoznacznie udowodnić jej bezpośredni udział w samym uśmiercaniu ofiar. Jednak w ocenach psychiatrów i kryminologów pozostała przykładem całkowitej deformacji psychicznej wynikającej z życia w patologicznym systemie rodzinnym. Tutaj mała dygresja ode mnie. Ponieważ wcześniej powiedziałam, że ona nie przeszła żadnych badań, ale te badania, te wyniki, te analizy powstały głównie na podstawie właśnie analizy dowodów przez specjalistów już po sprawie oraz przeprowadzono z nią rozmowę, przeprowadził z nią dokładnie lekarz psychiatra rozmowę, który pobieżnie określił, czy jest ona w danym momencie poczytalna. Natomiast całość została przeanalizowana już po sprawie. Ale myślę, że aby zrozumieć, co tu się odwaliło, musimy sięgnąć głębiej. Dalej wstecz. Bo Nadia, a nawet Sasza i Ludmiła nie stali się tacy od tak. Ktoś miał na nich wielki wpływ i wyzwolił tę reakcję łańcuchową. Czyli Mikołaj z Piesivciew.
siewca terroru we własnej osobie. Choć opuścił rodzinę lata przed wydarzeniami z 1996 roku, to jego obecność w tym wszystkim jest niezaprzeczalna. To musi wybrzmieć, bo większość ludzi skupia się tylko i wyłącznie na winie Ludmiły, że to ona dopuściła do wszystkiego, ona wykarmiła na własnej piersi potwora i tak dalej. Ale czy to rzeczywiście słuszna teza? Czy tylko ona była odpowiedzialna za wszystko? Myślę, że nie. Mikołaj był człowiekiem zepsutym do szpiku kości. Nie ma żadnych informacji, że kiedyś było inaczej. Owszem, poznajemy go już jako alkoholika z Wyrola, ale alkohol wyzwala większość zła, który już gdzieś tam siedzi, więc myślę, że można założyć, że jednak dobry chłopak z niego to nie był nigdy. Choć sam uważał, że nie miał z tym nic wspólnego, bo jego tam nie było. On w to wierzył, ale my wiemy, że gdyby on nie pchnął tego domina, to zapewne nie doszłoby aż do tak wielkich zbrodni. Nie twierdzę, że Aleksander by nigdy nikogo nie skrzywdził, ale w normalnej, kochającej rodzinie wyłapano by jego chorobę zapewne wcześniej, udzielono by mu pomocy, a tyle żyć nie zostałoby odebranych. I wierzę w to szczerze. Mikołaj z Piesywciew, jak wspomniałam, w ogóle nie czuł się winny. Ten typ człowieka wszystkie swoje kompleksy, urazy i złość wyładowują tylko na słabszych, czyli na dzieciach i kobietach. Dlaczego więc Ludmiła go nie opuściła? To bardzo często zadawane pytanie. Skoro taki niedobry, to po co z nim siedzisz? Ale to nie jest proste pytanie i nie ma na nie prostej odpowiedzi. Wydaje mi się, że argument takich kobiet jest taki, że nie ma znaczenia, jaki mężczyzna by to nie był. Bije czy nie bije, ale najważniejsze, że jest, że w domu jest mężczyzna, ponieważ jej psychologiczny wzorzec norm społeczno-psychologicznych został w ten sposób wpojony, ponieważ w Związku Radzieckim to był standard. Powinien być mąż, żona i rodzina. Nieważne, że później jest szambo. Na zewnątrz rachunek się zgadza. A co z resztą? Kogo to obchodzi? I tak było w przypadku z Piesivciewów. Była rodzina, ale że pojebana to już trudno. Odhaczone. Przejdźmy teraz do matki, która jest dość interesującą postacią w tej rodzinie. Ponieważ mimo patriarchalnej koncepcji rodziny, w rzeczywistości to ona była centralną, matriarchalną przywódczynią w ich małej społeczności. Bo gdyby nie ona, wiele działań Saszy nie miałoby miejsca. Jej unikalna argumentacja polegała na tym, że gdyby nie przyprowadziła mu ofiar, to on by się wyżył na niej samej. Ale przecież pierwsze ofiary Sasza przyprowadzał sobie sam, więc ten argument był trochę naciągany, bo jednak chłopak był zaradny. Więc czego to robiła? Twierdzenie, że zrobiła to wszystko dla swojego bezpieczeństwa, pokazuje nam trochę inną sytuację. Taką, że też miała w tym interes. To miała być zemsta na tym złym społeczeństwie, którego tak nienawidziła, bo w sumie to ona była induktorką urojeń. To ona cierpiała na pewną urojeniową koncepcję świata i wpajała ją u swoich dzieci, bo przecież była centralną postacią. Upośledzała tym społeczną zaradność syna, ale córki też. Profesor Antonian podkreślił bardzo ważną kwestię. Cała jej koncepcja na wychowanie dzieci była spuścizną traumy po byłym mężu, który dla niej stał się odbiciem całego społeczeństwa. A kiedy opuścił rodzinę, ona szczelnie zamknęła drzwi do tego społeczeństwa. Dyktowała warunki i zachowywała się jak przywódca sekty, który zawodowo ryje beret swoim wyznawcom, a w tym przypadku swoim dzieciom. Pamiętacie Eda Gina i jego mamuśkę Augustę? Nie muszę chyba nic dodawać. Tu również słowa matki były długoświętością, trochę jak Pismo Święte. A ona ciągle powtarzała, jak świat zewnętrzny jest zepsuty, kobiety upadłe i inne pierdy. A Sasza chłonął to jak gąbka wodę, napędzany wspomnieniami ojca potwora, który bił i gwałcił, jakby to była norma. Ale przede wszystkim Ludmiła chroniła siebie. Kochała siebie, swój poziom poczucia własnej wartości. Widać to, gdy naprawdę przyjrzymy się jej przesłuchaniom. Bez mrugnięcia okiem wrzuciła ukochanego syna pod nadjeżdżający pociąg, twierdząc, że przecież ona tylko robiła, co on jej kazał, bo inaczej by ją krzywdził. Tu jakoś nie miała żadnych skrupułów, żeby przestać go ochronić. Czy była ona chora psychicznie? Nie wiemy. Jej raport nie został ujawniony.
Ja opieram się na słowach profesora, który na podstawie akt sprawy i swojego doświadczenia ocenił jej zachowanie jako raczej zaburzenie osobowości, a nie chorobę psychiczną, tak jak było w przypadku Saszy. I na koniec on, czyli zgniłe jajo we własnej osobie, Aleksandr Spiesiwciew. Idealne, lustrzane odbicie zwyrodniałego ojca i despotycznej matki. Wynik dziwacznego połączenia dwojga wysoce dysfunkcyjnych ludzi. Lata zaniedbań, przemocy i rozpieszczania skumulowały się w radioaktywne gówno. On zawsze był pieszczony, chroniony przed wszelkimi konsekwencjami, bo matka z wielką japą zaraz broniła go, niezależnie o co był oskarżony. A to prowadzi przecież do tego, że dziecko pozbawione granic jako dorosły niszczy wszystko na swojej drodze. Plus plugawe zagrywki ojca i mamy przepis na psychola, który ma ego większe niż słońce i nienawidzi kobiet. Na domiar złego był dość nieudolny seksualnie, a to budziło jego frustrację, która napędzała już i tak wielką nienawiść do rodzaju żeńskiego. Obwiniał kobiety o to, że mały Sasza nie dawał rady i odreagowywał niepowodzenia łóżkowe, torturując je. Spiesiwciew wykazywał różne zaburzenia, na przykład próby modyfikacji swojego siura, tylko że zamiast stać się tygrysem seksu, stał się de facto inwalidą, bo stan zapalny, jaki mu się wywiązał, uszkodził jego Johnsona w stopniu znacznym. A ta nieudana próba podrasowania się doprowadziła do jeszcze większej frustracji, agresji i sadyzmu w stosunku do kobiet. Obwiniał je za swoją idiotyczną decyzję o wsadzeniu sobie kulki w pisiora, bo przecież on chciał to zrobić dla nich. Miało być im tak dobrze podczas seksu. A tu dupa. Opuchlizna, ropa i smród. Więc wina Tuska. Nie no, żart głupi. Ale rozumiecie, jak to wszystko sobie tłumaczył. Tu nie było dobrej opcji. Wszystko prowadziło do tego, że nienawidził kobiet i zamierzał je krzywdzić, niezależnie od tłumaczenia. Później był argument o oczyszczaniu ulic ze śmieci, bardzo często powtarzany, aż się zastanawiałem, czy oni chodzili na jakieś zajęcia wieczorowe dla seryjnych morderców. A to były zajęcia w stylu jak wytłumaczyć masowe mordowanie, bo można przytoczyć kilka takich ancymonów, co tak właśnie się tłumaczyli. Jeden z nich, Ryjachowski, o którym wam już opowiadałam, też przybrał taką linię ochrony. Twierdził, że wszyscy mężczyźni to sodomici i należy się ich pozbyć. Ale wróćmy do Saszki i jego odchyłów. W którymś momencie, nie wiem którym, jego całe jestestwo zaczęło kręcić się wokół seksu. Miał normalnie obsesję. Ciągle się masturbował, a w jego głowie było tylko jedno. Świadczyły o tym plakaty porozwieszane w całym mieszkaniu jak zwyro tapeta. Wielu specjalistów podnosiło, że prawdopodobnie Aleksandr wykorzystywał swoją siostrę Nadię, aż ta uwolniła się i wyprowadziła z domu. To również mogło pchnąć go bliżej przepaści. I tak się wszystko gotowało i gotowało jak kajmak, tylko że ten eksplodował i nie było słodko, tylko strasznie. Ta cała rodzina żyła w sidłach szaleństwa. Napędzała się wzajemnie. Bez jednego nie byłoby drugiego. To sprawia, że przypadek tej rodziny jest dość wyjątkowy. Nie można patrzeć na Saszę jako jedynego winowajcę. To był Dream Team z piekła rodem. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, który zasługuje na wzmiankę. Mianowicie to, jak zachowywały się służby państwowe oraz media. To bardzo często przewijający się wątek, jeśli chodzi o sprawy zza wschodniej granicy. Wszyscy wiemy o wręcz uczuleniu na informacje o wszelkich seryjnych mordercach. Nie jeden działał dłużej niż powinien tylko dlatego, że nikt nie brał sprawy pod kątem serii pod uwagę. To było wręcz nie do pomyślenia, bo seryjni mordercy to był przecież wymysł zachodnich kapitalistycznych świń, zwłaszcza Amerykańców. Milicja pracowała chaotycznie, bez pomysłu i przygotowania. Szli wręcz na żywioł. A jak sama wam pokazałam w poprzednim odcinku, na porządku dziennym było niestosowanie procedur, bo ktoś był ważniejszy albo znał kogoś odpowiedniejszego. Plus wycieczki na wódeczkę to już epickie naruszenie przepisów. Gdyby zabrano się za sprawę z głową i metodycznie badano wszystkie ślady, a nie na hura rzucano się tam, gdzie coś się poruszyło, może poszłoby sprawniej.
Dodatkowo nie można nie wspomnieć o tym, że sam fakt, że żadne służby nie zainteresowały się tak licznymi zaginięciami dzieci. Gdzie byli rodzice? A gdzie była szkoła? Nikt tego nie kontrolował, nikt nie zgłaszał. Przecież Aleksandr brał pełnymi garściami, po kilkoro dzieciaków naraz. Takie rzeczy pozostawały niezauważone? A może jednak ktoś to widział, ale wybierał odwracanie wzroku? Wiem, że to jest dużo pytań i nie ma na nie odpowiedzi. Podczas walki ze wszystkim, co znalazłam w tej sprawie, nie widziałam ani jednej wzmianki o tym, że ktokolwiek został pociągnięty do odpowiedzialności albo że padły jakieś niewygodne pytania w tej kwestii. Kolejną cegiełkę do tej tragedii moim zdaniem dołożyły same media, bo przecież raportów na temat tej sprawy, zanim stała się bardzo ważna, nie było. Media milczały, choć ludzie szeptali, że dzieci giną i nie wracają. Gdyby dali jakiekolwiek wzmianki, to może jednak ktoś by się opamiętał i przypilnował te dzieciaki, uświadomił, że grozi im jakieś niebezpieczeństwo. I znów, to była norma w Rosji. Pamiętacie sprawę Birjukowa? Omawiałam ją na moim kanale. Media wiedziały już o niemowlakach, które ginęły z wózeczków, ale żadna gazeta nie napisała o tym, ostrzegając nieświadomych rodziców, którzy nadal parkowali wózki ze śpiącymi bąbelkami, a jakiś zbok wybierał, jakby zrywał jabłka w sadzie. Podlinkuję wam ten odcinek, jeśli jeszcze nie słuchaliście tej historii, ale jest straszna, więc ostrzegam. No i na deser lekarze i służby socjalne. To, że typ, który dwukrotnie był hospitalizowany za popełnione przestępstwa, w tym zamordowanie kogoś, wychodzi jakby nigdy nic, i to obydwa razy w sposób co najmniej kontrowersyjny. To już koniec świata. Pierwszym razem zwiał. Nikt go nie szukał. A Sasza nawet się nie ukrywał. Wrócił do mamusi i wystarczyło tylko tam podjechać i zawinąć go z powrotem. Ale nikt się nie pofatygował. A drugi raz? Nawet nie znamy prawdziwej wersji, bo tam wszyscy kłamali. Zastanawiam się, czy oni jeszcze wiedzą sami, jak się nazywają, bo to może też kłamstwo. Moim zdaniem ludzie odpowiedzialni za ten blamaż powinni być również pociągnięci do odpowiedzialności, ale oczywiście tak się nie stało. Nikt się nie przyzna przecież do niczego. Ale gdyby wszystko odbyło się w jakiś cywilizowany sposób, to Spiesivciew byłby pod opieką pracowników socjalnych, a wtedy może ktoś by zauważył, co ten typ wyczynia u siebie w domu. Może zapukaliby do sąsiadów i zadali kilka niewygodnych pytań, a ktoś by w końcu powiedział, że z mieszkania numer 357 dobiegają wrzaski, jakby ktoś kogoś mordował. I ups, niespodzianka, tam naprawdę kogoś mordują. No ale wiemy, że tak się nie stało. Nikt nie przyszedł, nikt nie pomógł, nikt nie zapytał. Na koniec zadam jeszcze jedno pytanie. Czy można było tej rodzinie pomóc? Czy można było temu zaradzić? Powstrzymać zawczasu? Na to nie znam odpowiedzi, ale jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. Kochani, dziękuję wam za tę wspaniałą podróż. Powiem szczerze, że jestem wykończona tym odcinkiem i bardzo, bardzo mi miło, jeżeli wytrzymaliście do samego końca. Ja oczywiście, tak jak wspominałam, zmontuję razem, w sumie to mój mąż zmontuje to wszystko w jeden długi odcinek, który również będzie wrzucony na mój kanał, gdzie będziecie mogli sobie po prostu posłuchać wszystkiego od początku do końca jeszcze w jednej długiej formie, jeżeli jesteście zainteresowani. Ale przede wszystkim bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że byliście, że słuchaliście. Jestem dumna z tego opracowania. Zajęło mi to naprawdę dużo, dużo czasu, dużo energii poświęciłam i włożyłam w to mnóstwo serca. I naprawdę jestem dumna z tego opracowania. Mam nadzieję, że udało wam się coś nowego, wyciągnąć z tej sprawy. Wiem, że kilka osób pisało mi w komentarzach, że tak, że pewne fakty o pewnych faktach nie zdawali sobie sprawy, więc bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się wam to wszystko opowiedzieć. Więc, jeszcze raz dziękuję, kochani. Pamiętajcie na pewno, żeby mnie zasubskrybować, polubić ten film, podbić, jeżeli macie jeszcze punkty. Udostępnić, to też bardzo mi pomaga, wtedy algorytm wie, że treści mu się podobają i troszeczkę bardziej mnie promuje. To byłoby super, fajnie by było, gdybym gdzieś tam trafiła jeszcze do większej ilości słuchaczy.
Również dziękuję wszystkim wspierającym. Dostałam kilka sugestii ostatnio w komentarzach odnośnie moich materiałów dla Was, moi drodzy wspierający, więc biorę je bardzo mocno pod uwagę i coś tam dla Was więcej zacznę tworzyć. Przede wszystkim również dziękuję wszystkim, którzy subskrybują mnie na Spotify i ci, którzy mnie słuchają na Spotify'u, też dla Was wielkie dzięki. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja zmykam pracować nad kolejnym materiałem, a wy pamiętajcie, żeby odsłuchać poprzednie 2 części i czekajcie na długi odcinek o Spiesie w Ciewie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!